Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Peugeota 508. I to już odświeżonego, nowego Peugeota 508, który to w 2023 roku przyszedł facelifting. Historia modelu 508 jest w miarę krótka, bo pierwsza generacja została pokazana w 2010 roku, a po 8 latach pojawiła się druga generacja. I właśnie tą generację po odświeżeniu testuję. I to odświeżenie było lekko kontrowersyjne, bo zmienił się grill oraz kształt reflektorów, czyli taki standard przy odświeżeniach. Ale to jest o tyle kontrowersyjne, że znakiem szczególnym poprzednika były tak zwane kły lwa, czyli światła, które świetnie wbijały się w zderzak. Teraz nie ma kłów, tylko są 3 ślady po pazurach, chociaż jak dla mnie wygląda to jak 3 paski na dresie. Wersja przedliftowa wyglądała moim zdaniem lepiej z przodu. Z tyłu za to jest odwrotnie, bo w wersji poliftowej jedyna zmiana, którą znalazłem, to nowa sygnatura świetlna i teraz mamy właśnie po jednym pasku na część lampy, a wcześniej były 3 paski. Więc teraz bardziej podoba mi się tył nowej odmiany, a przód starej. Ale ogólnie auto wygląda bardzo ładnie, może się podobać. Chociaż akurat ten egzemplarz nie prezentuje się jakoś wybitnie dobrze. Nie wiem, czy to kwestia tego nowego przodu, czy może za wysoko stoi, ale coś mi tutaj nie pasowało. Na pewno nie pasowały mi te atrapy wydechów, bo te zawsze wyglądają źle. Świetnie za to wyglądają drzwi bez ramek, bo to w każdym aucie wygląda świetnie. Niestety w 508 poliftowej miałem ciągle problem z uszczelką po stronie kierowcy, która gwizdała już od 90 km/h. Czasem pomagało opuszczenie i ponowne zamknięcie szyby, ale tylko czasem. No to jest super słabe. W takim razie szybki rzut oka na wymiary. 508 ma 4750 mm długości, 1403 wysokości oraz chyba 1859 mm szerokości. Mówię chyba, bo na rzucie od przodu szerokość to 1859, ale już na rzucie z góry to 1907 mm. I z przodu wygląda, jakby to było razem z lusterkami, a od góry bez. No w każdym bądź razie ma około 190 cm szerokości. Rozstaw osi to 2793 mm. W takim razie pora na bagażnik. 508 to liftback, więc klapa podnosi nam się pięknie razem z szybą. Bagażnik ma pojemność 487 litrów, czyli całkiem przyzwoity wynik jak na liftbacka. Pod podłogą jest drugie dno, gdzie możemy mieć koło zapasowe lub zestaw naprawczy, tak jak u mnie. I ten wkład można wyjąć i mieć dodatkowy schowek. W kufrze znalazłem też gniazdo pod zapalniczkę i jeden haczyk. Bagażnik można powiększyć do 1537 litrów poprzez położenie tylnej kanapy. Co robimy z wnętrza auta i niestety po złożeniu nie ma idealnie płaskiej powierzchni. Wskakujemy na tył. I tutaj znowu niestety, o ile na nogi mam sporo wolnej przestrzeni, tak głowa wbija mi się w dach i sporo brakuje, żeby było dobrze, a mam 186 cm wzrostu. Słabo. Do dyspozycji mamy podłokietnik, oddzielne nawiewy, złącza oraz gazetowniki. Do pełni szczęścia brakuje tylko miejsca nad głową. Wsiadamy więc do przodu. Tutaj witają nas świetnie wyprofilowane fotele, które w każdym poziomie wyposażenia, a nie tylko w GT, który testuję, są w standardzie. Naprawdę, fotel jest wygodny i bardzo dobrze wygląda. W podstawie fotel jest regulowany manualnie. No i klasycznie dla Peugeota mamy nietypowy układ deski rozdzielczej. Nietypowy, bo kierownica jest nisko, nieco nad naszymi nogami i jest mała, a zegary są nad nią, a nie przechodzą przez środek. Wygląda to dziwnie na filmie, ale na żywo jest świetnie. O ile narzekałem ostatnio w modelu 308, tak tutaj układ i samo ustawienie jest idealne i zarówno wyższe, jak i naprawdę niskie osoby nie powinny mieć problemu z wygodną pozycją. Sama deska też wygląda bardzo dobrze, mamy ładnie wkomponowany ekran w deskę oraz w miarę ładne cyfrowe zegary. I zegary mają mnóstwo, ale to mnóstwo motywów czy tam widoków. Są takie bardzo minimalistyczne, ale są też rozbudowane, jak i jeden z widokiem nocnym. Wtedy idealnie pokazuje nam ludzi czy zwierzęta. Co więcej, nawet jak jedziemy nocą na zwykłym widoku i auto wykryje, że na naszej drodze jest jakaś osoba, to zasygnalizuje nam to. Świetne rozwiązanie i działa naprawdę bardzo dobrze.
czego nie można powiedzieć o ekranie i przyciskach pod spodem. Tak, przyciski mają super opóźnienie, co zaraz zobaczycie na filmie. Czasami nie wiedziałem, czy to tak przycięło, czy ja po prostu nie wcisnąłem. To już lepiej i szybciej działa, jak klikamy po ekranie. Aha, i pod ekranem są jeszcze jedne takie dotykowe przyciski, które też działają średnio. To znaczy z reguły reagują dobrze, ale jak widzicie, mają czasem jakiegoś takiego focha i na nic nie reagują. Trzeba je wtedy kilka razy dotknąć, żeby zareagowały. Wracając do ekranu, to grafiki są takie niezbyt nowoczesne, ale nawet pasują do tego wnętrza. Niestety tutaj też czasami nie reaguje ekran na nasz dotyk. Ciekawe jest też to, że są gry, w tym tak zwany wisielec. Mam nadzieję, że to nie jest nic proroczego na temat Peugeota czy całej grupy Stellantis. Sprawdźmy więc spasowanie i materiały. Materiały są przyjemne w dotyku, ładnie wyglądają, jednak pojawiają się jakieś skrzypnięcia, na szczęście tylko pod mocniejszym dotykiem. Podczas jazdy jest cisza. Gorzej, że mamy mnóstwo piano black. To jest słabe. To teraz pora na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską, która jest na siłownikach, mamy do wyboru 5 wersji. Jedna benzynowa, 1 diesel i 3 hybrydy plug-in. Wydaje się duży wybór, ale niestety tak nie jest. Bo benzyna to 3-cylindrowe 1.2 turbo o mocy 130 koni, diesel to 4-cylindrowe 1.5 turbo o mocy 130 koni, a plug-in to 4-cylindrowe 1.6 turbo o mocy 150, 180 lub 200 koni, który jest połączony z jednym lub 2 silnikami elektrycznymi. I takie pluginy mają łącznie 180, 225 lub 360 koni. Tylko najmocniejsza wersja, 360-konna, ma napęd na 4 koła, który jest rozwiązany za pomocą dodatkowego silnika elektrycznego napędzającego tylko tylną oś. Czyli tak jak mówiłem, wybór jest niestety bardzo słaby. Brakuje tu zwykłych silników, bo pluginy, nie dość, że są drogie, to wymagają specjalnego traktowania, czyli trzeba je codziennie ładować, a w trasie zużywają więcej niż zwykłe odmiany, bo wtedy ciągniemy ze sobą zbędne kilogramy od hybrydy oraz mają znacznie mniejsze baki paliwa, bo w wypadku Peugeota to jest tylko 43 litry w hybrydzie, a zwykłe wersje mają 62 litry. Znowu benzynowa odmiana 1.2 ma tylko 3 cylindry i dość małą moc jak na duże auto, podobnie jak i diesel. Jednak z tego zestawu wybrałbym diesla, dlatego też takie auto wziąłem do testu. Jak słyszeliście, silnik głośno klekocze i nawet w kabinie jest on słyszalny, zwłaszcza na zimnym odpaleniu. Jak się silnik rozgrzeje, to jest nieco ciszej. Nieco natomiast brakuje osiągów, a czasami nawet więcej niż nieco, bo podróżowałem tym autem w 4 dorosłe osoby i w trasie powyżej 100-110 km na godzinę auto już mocno puchnie i brakuje mocy i momentu. Dla tego samochodu idealny byłby diesel 2.0 turbo o mocy 150 koni. Większa pojemność, nieco większa moc i dużo większy moment obrotowy dałby nam znacznie lepsze osiągi i przyjemność z jazdy. W wersji 1.5 mamy 130 koni i 300 Nm, a takie 2.0 turbo miałoby pewnie 150 koni i 400 Nm. To jest już bardzo duża różnica. Testowana 508 katalogowo robi setkę w aż 11,1 sekundy. Aż, bo na przykład też 130-konna, ale benzyna 1.2 robi setkę w 10 sekund. Dość duża różnica. Ja wiem, że część z Was powie, że kiedyś 11 sekund to był normalny czas. I tak, zgadzam się, kiedyś.
Dzisiaj 11 sekund naprawdę bardzo wolno, zwłaszcza w tej klasie samochodów i w tej cenie. No cóż, pora na test, bo może jednak to błąd w danych? Niestety, to nie błąd i mój najlepszy wynik to 10,9 sekundy. Najlepszy, bo kilka innych prób to było 11 albo 11,2 sekundy. Tak jak mówię, moim zdaniem jest bardzo wolno. Co prawda, do tych 50 km na godzinę jest znośnie, więc w mieście nie ma kłopotu. No i mamy automat, więc nie musimy się skupiać na manualnej zmianie biegów. Ale i tak uważam, że osiągi są nieco za słabe do tego auta. Skrzynia też powinna być nieco szybsza, bo jak widzieliście jest zwłoka. Największa zaleta tego silnika to oczywiście spalanie. Auto jest super ekonomiczne i w trasie da się zejść nawet poniżej 4 litrów, jeśli nie przekraczamy 90 km na godzinę. Przy 120 auto zużywa 5-5,5 litra, a przy 140 6-6,5. Piękna sprawa. W mieście miałem od 6 do 7 litrów, więc też ładny wynik. Bak paliwa ma solidne 62 litry, więc bez problemu robimy tym autem 1000 km w trasie. Tylko znowu, tak jak mówiłem, szumiała mi uszczelka, doprowadzając mnie do szału. Ale poza tym autem przyjemnie się jeździ, dobrze się trzyma drogi i jest dość sztywne, ale nie twarde, przez co jazda to naprawdę przyjemność. I ta mała kierownica świetnie leży w dłoniach i naprawdę przyjemnie się prowadzi 508. Niestety cena nie jest przyjemna. Podstawowy Peugeot 508 kosztuje 185 tysięcy złotych i mówimy o 3-cylindrowym silniku 1.2 turbo o mocy 130 koni. Wersja z dieslem to już minimum 198 tysięcy złotych za 1.5 turbo 130 koni i też z automatem. Hybrydy kosztują 218 tysięcy złotych, 225 lub 337 tysięcy złotych. To ceny kolejno za wersję 180, 225 lub 360 koni. Jest naprawdę drogo, bo przykładowo za 192 500 zł, czyli 7 tysięcy złotych drożej niż Peugeot 508, mamy BMW 318i, które ma 2-litrowy silnik, 4-cylindrowy turbo o mocy 156 koni i robi setkę w 8,6 sekundy. Ba, Skoda Superb najnowszej generacji kosztuje 176 tysięcy złotych za benzynę 1.5, 4-cylindrową o mocy 150 koni lub 193 tysiące złotych za tą samą moc, ale w dieslu 2.0 TDI. Co prawda, to ceny za kombi, ale zwykłe nadwozie będzie pewnie jeszcze tańsze. No okej, Skoda nie jest tak stylowa jak 508, ale jest znacznie większa, praktyczniejsza, szybsza i tańsza. No i ma w miarę zwykłe silniki. I to jest jeden z dwóch największych problemów w 508, czyli brak silników. Drugi problem to cena, bo naprawdę 508 ceni się już jak za klasę premium. I faktycznie, wnętrze czy wygląd 508 jest wykonane i spasowane jak w premium. I takie też są odczucia, ale znowu te silniki takie nie są. Właściwości jezdne też nie są na poziomie premium. Szkoda, ogromna szkoda, bo samym wyglądem 508 nie zawojuje rynku. Cześć!